Witajcie w Kundel Podcaście. 9 na 10 psów poleca nasze porady doktora Łapy, historie podopiecznych i ciekawostki o zdrowiu waszych pupili. Co poniedziałek serwujemy nową porcję wiedzy i inspiracji. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dzisiaj poruszymy temat, który dla wielu opiekunów może wydawać się przerażający, ale znajomość podstawowych zasad postępowania może uratować życie twojego pupila. Będziemy mówić o nagłych wypadkach i sytuacjach kryzysowych, w których szybka reakcja ma ogromne znaczenie. Opowiemy, jak rozpoznać niebezpieczne sytuacje, jak prawidłowo reagować i co zrobić, zanim zdążycie dotrzeć do weterynarza. Gotowi? Zaczynajmy. Nagłe wypadki mogą wydarzyć się w każdej chwili, a czas reakcji opiekuna często decyduje o zdrowiu, a nawet życiu zwierzęcia. Szybka i świadoma reakcja to kluczowy element pierwszej pomocy, który może uratować naszego czworonożnego przyjaciela w sytuacji kryzysowej. Wiedza na temat postępowania w takich momentach pozwala działać skutecznie, bez paniki, co jest szczególnie ważne w stresujących sytuacjach. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w ciągu kilku minut można znacząco poprawić stan zwierzęcia lub zapobiec poważnym konsekwencjom, zanim nadejdzie profesjonalna pomoc weterynaryjna. Sytuacje awaryjne, z jakimi mogą zmierzyć się opiekunowie psów i kotów, obejmują szeroki zakres. Do najczęstszych należą zatrucia, zadławienia, krwawienia, urazy mechaniczne, a także wypadki związane z wysoką temperaturą, takie jak udar cieplny. Zdarzają się również sytuacje bardziej nietypowe, takie jak utknięcie zwierzęcia w ciasnym miejscu czy ugryzienia przez inne zwierzęta. Warto pamiętać, że każda minuta może być na wagę złota, a umiejętność prawidłowego zareagowania może znacznie zmniejszyć cierpienie zwierzęcia. Dlatego tak ważne jest, aby znać podstawowe zasady pierwszej pomocy i być przygotowanym na różnorodne scenariusze. Nagłe wypadki to nie tylko fizyczne obrażenia czy zatrucia. Mogą obejmować także problemy takie jak utrata przytomności, reakcje alergiczne, a nawet sytuacje stresowe, które mogą doprowadzić do zagrożenia zdrowia zwierzęcia. Opiekunowie, którzy zrozumieją, jak kluczowa jest szybka reakcja, mają większe szanse na skuteczne przeciwdziałanie dalszym komplikacjom i poprawienie komfortu zwierzęcia. W tym odcinku Kundel Podcastu opowiemy Wam, jak przygotować się na takie sytuacje i co zrobić, gdy nagły wypadek stanie się rzeczywistością. Teraz przejdziemy do szczegółowego omówienia najważniejszych sytuacji kryzysowych i sposobów reagowania na nie. Zatrzymanie oddechu u psa czy kota to sytuacja, która może wywołać ogromny stres u opiekuna, ale kluczowe jest zachowanie spokoju i szybkie działanie. Aby skutecznie pomóc swojemu pupilowi, trzeba najpierw rozpoznać, że zwierzę przestało oddychać. Najczęściej będzie to widoczne po braku ruchu klatki piersiowej, która normalnie unosi się i opada podczas oddychania. Możesz także przyłożyć dłoń lub policzek do pyska zwierzęcia, by sprawdzić, czy czujesz wydychane powietrze. Jeśli zwierzę nie oddycha, należy natychmiast podjąć działania, ponieważ każda sekunda jest na wagę złota. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że drogi oddechowe zwierzęcia są drożne. Delikatnie otwórz pysk pupila i sprawdź, czy nie ma w nim ciała obcego, które mogłoby blokować przepływ powietrza. Jeśli zauważysz coś, co blokuje drogi oddechowe, spróbuj to ostrożnie usunąć, zachowując szczególną ostrożność, by nie wepchnąć obiektu głębiej. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie usunąć przeszkody, natychmiast zabierz zwierzę do weterynarza. Gdy drogi oddechowe są czyste, a zwierzę nadal nie oddycha, konieczne może być przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. RKO u zwierząt, choć podobne do tego, które znamy z pomocy dla ludzi, wymaga zastosowania odpowiednich technik. Połóż zwierzę na boku, na płaskiej powierzchni. Jeśli masz do czynienia z psem, przyłóż dłonie na klatce piersiowej tuż za łokciem przedniej łapy. U kotów oraz małych psów wystarczy nacisk jedną dłonią. Wykonuj uciski w tempie około 100 do 120 uciśnięć na minutę, naciskając na klatkę piersiową z odpowiednią siłą dostosowaną do rozmiaru zwierzęcia. Po serii ucisków wykonaj sztuczne oddychanie. Zamknij pysk zwierzęcia i przyłóż swoje usta do jego nosa, a następnie wykonaj 2 delikatne wdechy. Ważne jest, aby wdychać powietrze z wyczuciem, nie przesadzając z ilością, szczególnie u małych zwierząt,
gdzie zbyt duży wdech może uszkodzić płuca. Po 2 wdechach wróć do uciskania klatki piersiowej i powtarzaj ten cykl. 30 ucisków, 2 wdechy. Kontynuuj ERKO, aż zwierzę zacznie oddychać samodzielnie lub do momentu, w którym dotrzesz do weterynarza. Pamiętaj, że czas jest tutaj kluczowy. Szybka reakcja i umiejętne przeprowadzenie RKO mogą uratować życie Twojego pupila. Dlatego tak ważne jest, aby znać te techniki i być gotowym na ich zastosowanie w razie potrzeby. Nawet jeśli nigdy nie będziesz musiał tego robić, warto znać te zasady, by w sytuacji awaryjnej działać bez wahania. Krwawienia i urazy zewnętrzne to jedne z najczęstszych sytuacji awaryjnych, z jakimi mogą zetknąć się opiekunowie zwierząt. Ważne jest, aby wiedzieć, jak postępować w takich przypadkach, aby jak najszybciej zatamować krwawienie i zabezpieczyć ranę przed infekcją. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić w przypadku krwawienia, jest sprawdzenie, skąd pochodzi krew i jak intensywne jest krwawienie. Jeśli krwawienie jest niewielkie, może wystarczyć nałożenie czystego opatrunku z gazy lub bandaża. Jednak w przypadku obfitego krwawienia należy działać szybko, aby uniknąć nadmiernej utraty krwi. Jeśli krwawienie pochodzi z kończyny, najlepiej unieść ją lekko do góry, aby zmniejszyć przepływ krwi w to miejsce. Następnie należy jak najszybciej założyć opatrunek uciskowy. Użyj czystej gazy lub materiału, który masz pod ręką. W nagłych przypadkach może to być nawet czysta koszulka czy ręcznik. Przyłóż materiał bezpośrednio do rany i mocno go przyciśnij. Jeśli krwawienie jest silne, opatrunek musi być ciasno przywiązany, ale jednocześnie trzeba uważać, aby nie odciąć całkowicie dopływu krwi do kończyny. Jeśli krew przesiąka przez opatrunek, nie zdejmuj go. Nałóż dodatkową warstwę materiału na wierzch i kontynuuj naciskanie. Celem jest maksymalne spowolnienie krwawienia do momentu, aż dotrzesz do weterynarza. Czasem przy okazji urazów zewnętrznych dochodzi również do złamań kości, co może być bardzo bolesne dla zwierzęcia. Kluczowe jest wówczas unieruchomienie kończyny przed transportem do weterynarza. Jeśli podejrzewasz złamanie, staraj się jak najmniej poruszać uszkodzoną kończyną, ponieważ dodatkowy ruch może pogorszyć stan zwierzęcia. W przypadku dostępności szyny lub innego stabilizatora możesz użyć twardego przedmiotu, np. kawałka deski czy zwiniętej gazety, aby unieruchomić kończynę. Przymocuj szynę bandażem lub materiałem, upewniając się, że nie jest ona zbyt ciasna. Unieruchomienie powinno być wystarczające, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom podczas transportu do weterynarza, ale jednocześnie na tyle delikatne, aby nie powodować dodatkowego bólu. W sytuacjach związanych z urazami kluczowe jest, aby pozostać spokojnym i działać możliwie jak najszybciej. Krwawienie, nawet silne, można skutecznie opanować, jeśli będziesz wiedzieć, jak prawidłowo zareagować. Złamania, choć bolesne, mogą zostać skutecznie zabezpieczone przed dalszymi uszkodzeniami, jeśli odpowiednio unieruchomisz kończynę i szybko przetransportujesz zwierzę do specjalisty. Zatrucia to jedne z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, które mogą przytrafić się naszym czworonożnym przyjaciołom. Niestety psy i koty często są ciekawskie i skłonne do zjadania różnych rzeczy, które mogą być dla nich toksyczne. Jako opiekunowie musimy być świadomi, jakie substancje mogą stanowić zagrożenie i jak szybko zareagować, jeśli podejrzewamy zatrucie. Do najczęstszych toksyn, z jakimi zwierzęta mogą mieć kontakt, należą czekolada, która zawiera teobrominę, szkodliwą szczególnie dla psów, niektóre rośliny domowe, takie jak aloes, Dieffenbachia czy azalia, a także popularne leki, jak ibuprofen czy paracetamol, które mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla zwierząt. Inne toksyny to substancje chemiczne, jak środki czyszczące, płyny chłodnicze czy trutki na gryzonie. Rozpoznanie zatrucia nie zawsze jest proste, ponieważ objawy mogą różnić się w zależności od rodzaju spożytej substancji. Jednak niektóre z nich są dość powszechne i mogą obejmować wymioty, biegunkę, drgawki, ślinienie się, osłabienie, a w skrajnych przypadkach utratę przytomności. Zwierzęta mogą również wykazywać nietypowe zachowanie, takie jak zdezorientowanie czy nerwowość. Czasami zatrucie objawia się powolnym osłabieniem, które może wydawać się niespecyficzne, co utrudnia szybkie zidentyfikowanie problemu. Jednak każdy niepokojący objaw, szczególnie po kontakcie z nieznaną substancją, powinien wzbudzić naszą czujność. W przypadku zatrucia kluczowe jest jak najszybsze działanie, zanim dotrzesz do weterynarza.
Jeśli podejrzewasz, że twój pupil spożył coś toksycznego, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem, aby uzyskać dalsze instrukcje. Nie próbuj wywoływać wymiotów bez porady specjalisty, ponieważ w niektórych przypadkach może to tylko pogorszyć stan zwierzęcia. Na przykład przy spożyciu substancji żrących, takich jak środki chemiczne, wymioty mogą spowodować dodatkowe uszkodzenia przełyku i jamy ustnej. Weterynarz może zasugerować, abyś przyniósł ze sobą próbkę substancji lub opakowanie, jeśli jest to możliwe, co pomoże w określeniu odpowiedniego leczenia. W międzyczasie postaraj się zapewnić zwierzęciu spokój i ogranicz jego ruchy, aby zmniejszyć ryzyko pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli zwierzę wymiotuje, upewnij się, że jego drogi oddechowe są drożne, a głowa jest ustawiona tak, aby zapobiec zakrztuszeniu się. Nawet jeśli objawy wydają się łagodne, nie lekceważ sytuacji. Niektóre toksyny mogą mieć opóźniony efekt, a szybka interwencja jest kluczowa dla uratowania zdrowia, a nawet życia zwierzęcia. Zawsze warto mieć pod ręką numer telefonu do najbliższej kliniki weterynaryjnej oraz wiedzieć, jakie są objawy typowe dla zatrucia różnymi substancjami. Udar cieplny i hipotermia to dwa skrajne stany, które mogą dotknąć nasze zwierzęta, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach pogodowych. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia naszych pupili. Warto znać objawy tych stanów oraz metody ich przeciwdziałania, ponieważ szybka reakcja może uratować życie psa lub kota. Udar cieplny jest najczęściej spotykany latem, kiedy temperatura na zewnątrz jest wysoka, a zwierzęta narażone są na przegrzanie. Psy i koty, w przeciwieństwie do ludzi, mają ograniczoną zdolność chłodzenia swojego organizmu, a ich systemy termoregulacji nie są tak efektywne. Pierwsze objawy udaru cieplnego mogą obejmować ciężki, przyspieszony oddech, ślinienie się, osłabienie, zdezorientowanie, a w bardziej zaawansowanych stadiach nawet utratę przytomności. Zwierzę może być niespokojne, próbując znaleźć chłodne miejsce lub wodę, a jego dziąsła i język mogą nabrać ciemnego, czerwonego koloru. Jeśli nie zareagujesz odpowiednio szybko, udar cieplny może prowadzić do uszkodzeń narządów wewnętrznych, a nawet śmierci. W przypadku podejrzenia udaru cieplnego należy natychmiast przenieść zwierzę w chłodne, zacienione miejsce. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to rozpocząć delikatne schładzanie ciała pupila. Możesz użyć wilgotnych ręczników, chłodnej, ale nie zimnej, wody i delikatnie przetrzeć nimi ciało zwierzęcia, szczególnie okolice brzucha, pachwin oraz łap. Warto również umożliwić zwierzęciu picie małych ilości wody, ale nie zmuszaj go do jej przyjmowania. Ważne, aby proces schładzania odbywał się stopniowo. Zbyt szybkie ochłodzenie, np. polewanie lodowatą wodą, może być niebezpieczne i prowadzić do szoku. Po udzieleniu pierwszej pomocy, nawet jeśli objawy wydają się ustępować, należy jak najszybciej udać się do weterynarza, aby upewnić się, że nie doszło do poważniejszych uszkodzeń wewnętrznych. Z drugiej strony, hipotermia to stan, w którym temperatura ciała zwierzęcia spada poniżej normy. Może to wystąpić szczególnie w zimowych miesiącach, gdy zwierzę jest narażone na długotrwałe przebywanie na mrozie, w wilgotnym środowisku lub po kąpieli w zimnej wodzie. Pierwsze objawy wyziębienia obejmują dreszcze, sztywność mięśni, spowolnione reakcje i osłabienie. W bardziej zaawansowanych stadiach zwierzę może wykazywać dezorientację, brak koordynacji, a jego ciało staje się zimne w dotyku, szczególnie w obszarach uszu, łap i nosa. Aby bezpiecznie ogrzać zwierzę z objawami hipotermii, należy przenieść je do ciepłego, suchego miejsca. Zadbaj o to, aby zwierzę było owinięte w ciepły koc, ale unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi źródłami ciepła, jak termofory czy grzejniki, ponieważ może to spowodować oparzenia. Stopniowe podnoszenie temperatury ciała jest kluczowe. W sytuacji hipotermii nie podawaj zwierzęciu gorących napojów. Najlepiej jest umożliwić mu picie letniej wody. Jak najszybciej skonsultuj się z weterynarzem, zwłaszcza jeśli zwierzę wykazuje oznaki silnego osłabienia lub nie reaguje na pierwsze działania mające na celu ogrzanie go. Oba te stany, zarówno udar cieplny, jak i hipotermia, są stanami nagłymi, które wymagają natychmiastowej reakcji. Szybkie rozpoznanie i działanie mogą uratować życie Twojemu zwierzęciu, dlatego warto znać objawy i podstawowe metody pierwszej pomocy, aby być gotowym na każdą ewentualność.
Ugryzienia i ukąszenia to jedne z częściej spotykanych wypadków, które mogą dotknąć naszych pupili, zwłaszcza jeśli mają kontakt z innymi zwierzętami lub przebywają na otwartych terenach, gdzie narażone są na ukąszenia owadów. Niezależnie od tego, czy mówimy o ugryzieniu przez inne zwierzę, czy ukąszeniu przez owada, ważne jest, aby szybko zareagować i podjąć odpowiednie kroki, aby zmniejszyć ryzyko poważniejszych komplikacji zdrowotnych. W przypadku ugryzienia przez inne zwierzę, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest dokładne obejrzenie rany. Ugryzienia często wyglądają na powierzchowne, ale mogą prowadzić do poważniejszych uszkodzeń wewnętrznych, w tym infekcji, jeśli bakterie z zębów innego zwierzęcia przedostaną się do organizmu. Nawet jeśli rana wygląda na niewielką, warto podjąć działania, aby zapobiec zakażeniu. Należy dokładnie oczyścić ranę wodą lub delikatnym środkiem antyseptycznym, a następnie nałożyć opatrunek. Ważne jest, aby nie próbować samodzielnie zaszywać głębszych ran. Zamiast tego, jak najszybciej udać się do weterynarza, aby ocenił, czy konieczne jest dalsze leczenie, takie jak podanie antybiotyków czy zszycie rany. Nie zapominajmy również o ryzyku chorób zakaźnych, takich jak wścieklizna. W przypadku ugryzienia przez nieznane zwierzę natychmiastowy kontakt z weterynarzem jest niezbędny. Ukąszenia owadów, takich jak pszczoły, osy czy kleszcze, mogą wywołać różne reakcje u zwierząt, od drobnych podrażnień po poważne reakcje alergiczne. Jeśli twój pies lub kot zostanie urządlony przez owada, pierwszym krokiem jest usunięcie żądła, jeśli jest widoczne. Najlepiej zrobić to za pomocą pensety lub delikatnie, unikając wyciskania trucizny. Miejsce ukąszenia należy przemyć i nałożyć chłodny okład, aby złagodzić obrzęk i ból. W przypadku lekkiej reakcji zwierzę może odczuwać tylko niewielkie podrażnienie, ale należy obserwować, czy nie pojawiają się bardziej niepokojące objawy. Czasem jednak reakcja na ukąszenie owada może być dużo poważniejsza. Reakcje alergiczne u zwierząt mogą objawiać się obrzękiem, szczególnie wokół pyska i oczu, trudnościami w oddychaniu, ślinotokiem, osłabieniem, a w skrajnych przypadkach nawet utratą przytomności. Jeśli zauważysz takie objawy, natychmiastowe działanie jest kluczowe. W przypadku reakcji alergicznej liczy się każda minuta. Jeśli masz możliwość, podaj zwierzęciu leki przeciwhistaminowe, które mogą złagodzić reakcję alergiczną, jednak zawsze wcześniej skonsultuj takie działanie z weterynarzem, aby mieć pewność, że dawka i rodzaj leku są odpowiednie dla twojego pupila. Jeśli objawy są poważne, natychmiast zabierz zwierzę do weterynarza. Może być konieczne podanie zastrzyku z adrenaliną lub innych leków ratujących życie. Pamiętaj, że zarówno ugryzienia, jak i ukąszenia mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego kluczowe jest szybkie podjęcie odpowiednich działań. Niezależnie od tego, czy rana wygląda na drobną, czy objawy wydają się łagodne, zawsze warto skonsultować się z weterynarzem, aby upewnić się, że twój pupil jest bezpieczny i nie potrzebuje dalszej pomocy medycznej. Duszenie się to jedna z najbardziej przerażających sytuacji, które mogą spotkać opiekuna zwierzęcia. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, mogą zadławić się kawałkiem jedzenia, zabawką, kością lub innym obiektem, który dostanie się do ich dróg oddechowych. W takiej sytuacji liczy się szybka reakcja, ponieważ brak dostępu tlenu do płuc może bardzo szybko doprowadzić do utraty przytomności, a nawet śmierci zwierzęcia. Pierwszym sygnałem, że twój pies lub kot się dusi, może być nagła próba kaszlu, odruchy wymiotne lub gwałtowne łapanie powietrza. Zwierzęta mogą również biegać w panice, próbując poradzić sobie z problemem samodzielnie. W przypadku duszenia się należy natychmiast podjąć próbę usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych. Jeśli zwierzę nadal oddycha, choć z trudnościami, nie panikuj. Pozwól mu na próbę kaszlu i odkrztuszenia obiektu. Jeżeli jednak sytuacja pogarsza się, a zwierzę traci możliwość oddychania, trzeba działać szybko. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest otwarcie pyszczka zwierzęcia i sprawdzenie, czy ciało obce jest widoczne. Delikatnie przytrzymaj zwierzę, otwórz jego pysk i sprawdź, czy możesz zobaczyć i bezpiecznie usunąć przeszkodę. Jeśli ciało obce jest widoczne, spróbuj delikatnie chwycić je pensetą lub palcami, ale rób to ostrożnie, aby nie wepchnąć go głębiej do gardła. Uważaj, aby nie spowodować dodatkowego urazu, szczególnie w przypadku ostrych przedmiotów, takich jak kości, które mogą uszkodzić tkanki w gardle.
Jeśli ciało obce znajduje się zbyt głęboko, nie próbuj go samodzielnie usuwać, tylko jak najszybciej zabierz zwierzę do weterynarza. Jeśli zwierzę przestaje oddychać i ciało obce nie jest widoczne, należy podjąć bardziej zdecydowane działania. U małych psów i kotów możesz spróbować metody podobnej do ludzkiego manewru Heimlicha. Stojąc za zwierzęciem, delikatnie obejmij je obiema rękami wokół żeber i wykonaj kilka szybkich, kontrolowanych ucisków na brzuch w kierunku do góry, starając się wypchnąć ciało obce. U większych psów ta metoda może być mniej skuteczna, więc warto próbować ręcznych uciśnięć klatki piersiowej lub, jeśli jest to możliwe, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. W każdym przypadku, jeśli ciało obce nie zostanie usunięte natychmiast, a zwierzę traci przytomność lub przestaje oddychać, jak najszybciej skontaktuj się z weterynarzem. Transport do kliniki weterynaryjnej powinien odbywać się tak szybko, jak to możliwe, ale w trakcie transportu staraj się nie porzucać prób ratowania życia pupila. Nawet po udanej próbie usunięcia przeszkody należy jak najszybciej udać się do weterynarza, aby upewnić się, że drogi oddechowe nie zostały uszkodzone, a zwierzę nie wymaga dalszej opieki medycznej. Duszenie się to niezwykle stresująca sytuacja, ale szybkie i odpowiednie działanie może uratować życie twojemu pupilowi. Dlatego ważne jest, aby znać podstawowe techniki postępowania w takich wypadkach i mieć świadomość, jak reagować, gdy zwierzę ma trudności z oddychaniem. Zatrzymanie krążenia i wstrząs to dwie niezwykle poważne sytuacje, które wymagają natychmiastowej reakcji ze strony opiekuna zwierzęcia. Oba te stany mogą prowadzić do szybkiej utraty przytomności, a w konsekwencji nawet do śmierci, dlatego szybkie rozpoznanie i podjęcie odpowiednich działań są kluczowe. Wstrząs u zwierzęcia to stan, w którym organizm nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi do tkanek i narządów, co powoduje poważne zagrożenie dla życia. Do wstrząsu może dojść w wyniku urazu, utraty krwi, zakażenia, alergii, wstrząs anafilaktyczny lub innych nagłych sytuacji. Rozpoznanie wstrząsu wymaga uważnego obserwowania zachowania zwierzęcia i zwrócenia uwagi na objawy. Pierwsze sygnały to osłabienie, przyspieszone tętno, szybki i płytki oddech, bladość błon śluzowych, dziąseł, zimne łapy oraz dezorientacja. Zwierzę może również wykazywać niepokój, a w zaawansowanych stadiach tracić przytomność. Gdy rozpoznasz objawy wstrząsu, musisz natychmiast podjąć działania. Pierwszym krokiem jest ułożenie zwierzęcia w pozycji leżącej i zapewnienie mu spokoju. Unikaj nagłych ruchów i ogranicz stres, który może pogłębić stan zwierzęcia. Kluczowe jest uniesienie tylnej części ciała, aby zwiększyć dopływ krwi do najważniejszych narządów, w tym serca i mózgu. Możesz to zrobić, delikatnie podkładając poduszkę lub koc pod tylne łapy zwierzęcia. W miarę możliwości delikatnie przykryj zwierzę kocem, aby utrzymać ciepło ciała. Wstrząs często prowadzi do obniżenia temperatury, dlatego zapewnienie zwierzęciu ciepła jest niezwykle ważne. Należy jednak unikać przegrzania, więc kontroluj temperaturę ciała pupila. Jednocześnie, jeśli to możliwe, staraj się uspokoić zwierzę, mówiąc do niego łagodnym głosem, aby ograniczyć stres. Zatrzymanie krążenia to sytuacja, w której serce zwierzęcia przestaje pompować krew, co prowadzi do natychmiastowej utraty przytomności i oddechu. Jeśli podejrzewasz, że doszło do zatrzymania krążenia, natychmiast przystąp do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, RKO, o której mówiliśmy wcześniej. RKO polega na wykonywaniu ucisków klatki piersiowej oraz sztucznego oddychania, które mogą przywrócić krążenie krwi i oddech. W takim przypadku każda sekunda ma ogromne znaczenie, dlatego warto jak najszybciej wdrożyć te techniki, jednocześnie wzywając pomoc weterynaryjną. Ważne jest również, aby w przypadku wstrząsu lub zatrzymania krążenia jak najszybciej udać się do weterynarza, nawet jeśli stan zwierzęcia wydaje się ustępować. Wstrząs może być początkowo złagodzony, ale jego skutki mogą być długotrwałe i wymagać dalszego leczenia. Zwierzę po takim incydencie może potrzebować płynów dożylnych, leków lub intensywnej opieki weterynaryjnej, aby wrócić do pełni zdrowia. Rozpoznanie wstrząsu i zatrzymania krążenia to umiejętność, która może uratować życie twojego zwierzęcia. Warto znać podstawowe techniki pierwszej pomocy i reagować szybko, aby dać swojemu pupilowi jak największe szanse na powrót do zdrowia.
Kiedy zwierzę utknie w wąskiej przestrzeni lub zostanie uwięzione, może być to dla niego nie tylko stresujące, ale także niebezpieczne. Niezależnie od tego, czy mówimy o psie zaklinowanym między prętami, kotu, który wpadł w ciasne miejsce, czy też o zwierzęciu, które utknęło pod jakimś przedmiotem, kluczowe jest zachowanie spokoju i szybkie działanie. Zwierzęta, szczególnie w sytuacjach zagrożenia, mogą stać się niezwykle zdenerwowane, co tylko pogarsza sytuację i zwiększa ryzyko kontuzji. Pierwszym krokiem jest ocena sytuacji i ustalenie, jak poważne jest zakleszczenie zwierzęcia. Jeśli zwierzę nie wykazuje poważnych oznak bólu lub urazów, a jedynie utknęło, należy spróbować uspokoić pupila. Mów do niego łagodnym, spokojnym głosem, starając się zminimalizować jego panikę. Czasami w wyniku stresu zwierzę będzie próbować się szarpać i uwolnić na własną rękę, co może prowadzić do poważniejszych obrażeń. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej uspokoić zwierzę i unikać gwałtownych prób wyciągnięcia go. W przypadku, gdy zwierzę utknęło w wąskiej przestrzeni, np. w rynnie, pod meblem lub między prętami, warto spróbować delikatnie je wysunąć, jednak trzeba to robić ostrożnie, aby nie spowodować dodatkowych urazów. Jeśli zwierzę nie może się samo uwolnić, możesz spróbować zastosować olej lub wodę z mydłem, aby zmniejszyć tarcie, co może pomóc w delikatnym wyciągnięciu go z pułapki. Uważaj jednak, aby nie naciskać zbyt mocno na ciało zwierzęcia, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia tkanek lub kości. Czasami, szczególnie w przypadku większych zwierząt, konieczne może być rozmontowanie przedmiotu, w którym utknęło zwierzę, np. odsunięcie mebli lub odkręcenie elementów ogrodzenia. W sytuacjach, gdy zwierzę jest uwięzione w sposób, który zagraża jego życiu lub zdrowiu, np. w wyniku upadku do studni lub między kamieniami, kluczowe jest jak najszybsze wezwanie odpowiednich służb. Specjaliści, tacy jak straż pożarna, mają narzędzia i umiejętności, które mogą być niezbędne do uwolnienia zwierzęcia w bezpieczny sposób. Próbując samodzielnie wydostać zwierzę z niebezpiecznej sytuacji, należy działać ostrożnie i unikać paniki, ale nie można też zwlekać z decyzją o wezwaniu pomocy, jeśli sytuacja wydaje się zbyt skomplikowana. Po uwolnieniu zwierzęcia warto je dokładnie obejrzeć, aby sprawdzić, czy nie doznało obrażeń. Nawet jeśli zwierzę wygląda na zrelaksowane, może mieć stłuczenia, zwichnięcia lub inne ukryte urazy, które mogą nie być od razu widoczne. Jeśli zauważysz, że zwierzę kuleje, jest osowiałe lub wykazuje oznaki bólu, natychmiast skonsultuj się z weterynarzem. Uwięzienie, nawet na krótki czas, może być dla zwierzęcia traumatyczne, dlatego ważne jest, aby po takim incydencie dać mu czas na regenerację i monitorować jego stan zdrowia. Uwięzienie zwierzęcia to stresująca sytuacja zarówno dla pupila, jak i dla jego opiekuna, ale z odpowiednią wiedzą i spokojnym podejściem można szybko i bezpiecznie pomóc swojemu przyjacielowi. Zakończenie takiego podcastu warto skierować na podkreślenie, jak kluczowe znaczenie ma posiadanie podstawowej wiedzy o pierwszej pomocy dla zwierząt. W codziennym życiu często nie jesteśmy przygotowani na nagłe wypadki, ale odpowiednia wiedza może stanowić różnicę pomiędzy życiem a śmiercią naszego pupila. W każdej chwili może dojść do sytuacji, w której szybka i odpowiednia reakcja ratuje życie. Od zatruć, przez urazy, aż po zatrzymanie oddechu. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby każdy opiekun miał podstawową wiedzę na temat postępowania w nagłych przypadkach. Niezależnie od tego, jak bardzo dbamy o naszych czworonożnych przyjaciół, wypadki zdarzają się każdemu, a umiejętność opanowania sytuacji może przynieść ulgę zarówno nam, jak i naszym zwierzakom. Jednak pierwsza pomoc nie zastąpi profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Dlatego równie istotne jest, aby regularnie odwiedzać weterynarza. Regularne wizyty kontrolne mogą pomóc wcześnie wykryć problemy zdrowotne i zapobiec poważniejszym komplikacjom. Weterynarz jest naszym najważniejszym sojusznikiem w dbaniu o zdrowie pupila, a wczesna diagnostyka może uratować życie. Każda interwencja opiekuna, nawet najbardziej skuteczna, powinna być zweryfikowana przez specjalistę, aby mieć pewność, że zwierzę otrzymało odpowiednie leczenie. To dbałość o szczegóły, wiedza i współpraca z weterynarzem sprawiają, że możemy zapewnić naszym zwierzakom szczęśliwe i zdrowe życie. Dzięki zdobytej wiedzy możesz teraz czuć się pewniej w obliczu nagłych wypadków, ale pamiętaj, najważniejsza jest prewencja.
Regularne badania, odpowiednia dieta i troska o kondycję pupila to klucz do długiego i zdrowego życia Twojego zwierzęcia. Na dziś to koniec. Mam nadzieję, że z tą wiedzą jesteście gotowi pomóc nie tylko swojemu pupilowi. Zdarza się bowiem, że stajemy się świadkami kryzysowej sytuacji z udziałem obcych zwierząt. Każde z nich zasługuje na pomoc. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Odpowiem na każde z nich i chętnie podyskutuję. Twoje pytania mogą pomóc również innym, więc nie wahaj się. Razem możemy lepiej zadbać o naszych czworonożnych przyjaciół. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.